Welcome to Unit 8 in Lesson 3. Today you are going to name 10 holiday activities and read and listen about one of the world's 7 natural wonders, the Grand Canyon. Do you remember in the beginning of Unit 8 you have read about the Great Pyramids in Egypt, and they were the only one existing world's 7 ancient wonders. Pamiętasz, na początku rozdziału 8 czytałaś o piramidach w Egipcie. I one były jedynym z 7 cudów świata starożytnego. Zgadza się? A dzisiaj znowu pojawia się nam World's 7 Wonders, 7 cudów świata, ale tym razem to są cuda natury. One of the world's 7 natural wonders. So, get ready and start. I'd like you to start with exercise 1 in your students' books. You will need listening number 45. It's the listening I have sent you today. Zaczniemy proszę od zadania pierwszego na 98 stronie Twojego podręcznika. To jest czytanie i słuchanie. Będziesz potrzebować listeningu, który wysłałam Ci dzisiaj na pocztę. Please do exercise 1. Read and listen. What can you do in the Grand Canyon? The reading and listening is just to answer that question. Na początku przeczytasz i posłuchasz po to, by znaleźć odpowiedź na to pytanie. Co tam można robić? What can you do in the Grand Canyon? So, pause our film, please. Prepare the listening and read and listen at the same time. If you have finished, please think of the answers. Actually, one answer to the question, but it's going to be a complex answer. To będzie jedna odpowiedź na to pytanie, ale będzie troszeczkę złożone, jak się domyślasz. Jak skończysz czytać i słuchać i będziesz gotowy ze swoją odpowiedzią, odpauzuj proszę nasz film. Now, pause the film, please. A teraz go zapauzuj. If you can hear me now, I guess you are ready with your answer. Okay, so say your answer aloud. Powiedz proszę swoją odpowiedź na głos. What can you do in the Grand Canyon? Was your answer like this? You can go hiking, or in the other words, albo innymi słowy to samo. You can explore the canyon on foot. Okay, and there's some other thing you can do in the Grand Canyon. Are you saying you can go rafting? Or in the other words, you can go down the river by boat. Okay, so there were 2 things you can do in the Grand Canyon. You can go hiking and you can go rafting. Yes? Okay. Were your answers correct? I hope they were. Let's move further. To przejdźmy krok dalej. I'd like you to concentrate on vocabulary that appeared in that text. Chciałabym teraz skoncentrować się na słownictwie, które pojawiło się w tekście. Let's start with exercise 3 in your books, please. In exercise 3, you've got 6 pictures, A, B, C, D, E, and F, and 6 words in the yellow frame. W tym zadaniu masz 6 obrazków i 6 słówek w ramce.
Nawet bez czytania można się domyśleć, co zrobić, ale proszę zawsze czytaj polecenie. Match the pictures to the words, czyli trzeba połączyć obrazki ze słowami, tak się domyślaliśmy. You don't have to do it in a written form. Nie musisz tego robić w formie pisemnej. You can just match it in your mind. Możesz to po prostu połączyć sobie w głowie, tak? Nie musisz nawet pisać po książce. Jest tylko 6 słówek, więc bez przesady raczej zapamiętasz. Remember, start with the words you are sure. Pamiętaj, zacznij od tych słówek, których jesteś pewien, że z tymi obrazkami się łączą. Domyślam się, że zostaną Ci 2, z którymi nie za bardzo będziesz wiedzieć, co zrobić. Wtedy poszukaj tych 2 w tekście i spróbuj się domyśleć z kontekstu, co one oznaczają. So, pause our film now. Try to match the words to the pictures. If you don't know the word, leave it at the end. Jeśli nie znasz słówka, zostaw na koniec, a potem nie w słowniczku, proszę, tylko w tekście domyślamy się z kontekstu. Pause the film, please. A teraz zapauzuj film. Okay. So, I guess you are ready with your answers. If you can hear me now. Domyślam się, że już jesteś gotowa i gotowy ze swoimi odpowiedziami, jeśli mnie teraz słyszysz. Tell me please, what can you see in picture A? What is it? Are you saying rafting? That was easy one. What is there in picture B? Tell me please. Are you saying shade? Aha, that was one of the words I'm afraid you could not have in your mind. To jest takie słówko, którego możesz nie mieć w głowie jeszcze. Ono gdzieś tam mignęło w tekście i myślę, że to było jedno z tych 2 słówek, które sprawdzałeś i sprawdzałaś gdzieś, bo nie jesteś pewien lub pewna, co znaczy. Chciałabym, żebyś zwrócił i zwróciła uwagę, że jest jeszcze jedno podobne słówko w języku angielskim. Shadow. What's the difference between a shade and a shadow? No właśnie, obydwa oznaczają po polsku cień. But a shade is just the lack of sun. Słówko shade znaczy po prostu bycie nie w słońcu. And the word shadow has got a specific shape. Jeśli mówimy shadow, to znaczy, że mamy na myśli konkretny kształt tego cienia. This is a shadow of a tree. Yes? So, what is there in picture C? How do you think? Are you saying hiking? Okay, it's a word from grade 3. To jest słówko z 3. klasy konkretnie. What can you see in picture D? Tell me please. Are you saying bridge? Okay, in this text, bridge was a shoehorse shaped. W tym tekście ten słówko bridge to takie jest troszeczkę inne niż główne znaczenie tego słowa. On to ma kształt takiej jakby, nie wiem, końskiej podkowy, coś takiego. In general meaning, the word bridge means most, and the bridge usually links two riverbanks. Zazwyczaj most łączy 2 brzegi rzeki. Zgadza się? And this is a specific bridge. Okay. And now picture E. I suppose this was the other word you had to check out in the text. Myślę, że to było drugie ze słówek, które sprawdzałeś i sprawdzałaś w tekście. What have you got here?
Have you got valley? Valley is a space between two mountains. One mountain and the other mountain, and between them is a valley. To jest dolina, mówiąc po polsku. Usually a river goes through a valley. Zazwyczaj taką doliną płynie rzeka. Okay, and the last picture, picture F. What word have you got here? Are you saying deep? Okay, for me, the picture is not the best to illustrate the word deep. Jak dla mnie to ten obrazek jakoś nie za bardzo ilustruje to słówko, bo nigdzie głębokość mierzymy od góry do dołu, a tutaj jakaś, nie wiem, to chyba miarka jest rozsunięta tak jakby w poprzek. When something's deep, it's deep vertically. Jeśli coś jest głębokie, no to tą głębokość mierzymy w pionie. Zgadza się? Okay. So, let's move to your exercise book. I'd like you to open your exercise book at page 96, please. And now, I'd like you to read the text one more time in order to answer the 8 questions you've got in exercise 1 at page 96 in your exercise books. To teraz bardzo bym Cię prosiła, abyś prawdopodobnie będzie trzeba jeszcze raz przeczytać ten tekst, ale tym razem po to, żeby znaleźć 8 odpowiedzi, konkretnych odpowiedzi na bardzo konkretne pytania. Mogę się założyć, że nie zapamiętałeś i nie zapamiętałaś wszystkich odpowiedzi na te pytania. Może tam 1 lub 2 udało się jakoś w głowie przechować, bo za pierwszym razem to czytanie było takie tylko, żeby zrozumieć generalny sens, tak? Co tam można robić w tym Wielkim Kanionie. A teraz, jak są pytania o bardzo szczegółowe informacje, no to ten tekst trzeba sobie jeszcze raz przeczytać. Ale najpierw czytamy pytania, żeby wiedzieć, jakich tych szczegółowych informacji szukać, bo jeśli przelecimy wzrokiem na znowu tekst i wrócimy dopiero do pytań, no to znów się okaże, że my nic z tego nie wiemy. So, read the questions at first and try to answer them in a written form this time with a whole sentence. To teraz poproszę Cię o udzielenie odpowiedzi, ale pisemnie w ćwiczeniach i to w dodatku poproszę o odpowiedzi całym zdaniem. Tak jak zapowiadałam na początku rozdziału, podaruję już pisanie e-maila, tak, nie będziemy się tym wzajemnie męczyć, ale nie można całkowicie odpuścić pisania, będą odrobinki pisania, na przykład w ćwiczeniu. Pause the film please and unpause it when you are ready with your answers written. Odpauzuj film dopiero, gdy będziesz gotowy i gotowa z napisanymi pełnym zdaniem odpowiedziami. If you can hear me now, I guess you are ready with your answers. So, where is the Grand Canyon? Read aloud your answer, please. Odczytaj teraz na głos, proszę, swoją odpowiedź. Is your answer, it's in Arizona in the USA? Czy taką masz odpowiedź i tak udało Ci się przeczytać? Jeśli cokolwiek tutaj zawiodło albo odpowiedź jest źle zbudowana, popraw ją sobie. Jest czas na to, pauzuj film. Jeśli wymowa, znaczy przeczytałeś to jakoś albo przeczytałaś trochę, nie po angielsku, też się popraw. It's in Arizona in the USA. Okay, question 2. Which river runs through the Grand Canyon? Are you saying the Colorado River runs through the Grand Canyon? Okay. Look.
I've got it bold. Mam tutaj pogrubione. Runs through. Domyślam się, że łatwiej jest biernie zrozumieć, co to znaczy river, which river runs through. To znaczy, że przepływa, tak? I to udało Ci się zrozumieć, pomimo że nigdy nie uczyliśmy się tego zwrotu, że rzeka przepływa. I w odpowiedzi najprościej jest użyć dokładnie tego samego zwrotu. Tylko tutaj zaczynamy od podmiotu, nazwy tej rzeki. The Colorado River runs through the Grand Canyon. Yes? W ten sposób, jak będziesz używać w udzielaniu pełnych odpowiedzi zwroty, które były użyte w pytaniu i w sumie rozumiesz je, ale nigdy w życiu byś nie wyprodukował czegoś takiego z własnej nieprzymuszonej woli, jak będziesz tego używać w pełnych odpowiedziach, to jest szansa, że przyzwyczaisz się do używania ich i za którymś razem one samoczynnie z Ciebie wyjdą, jak zechcesz powiedzieć, że przez Wrocław płynie Odra. Powiedz to po angielsku. Odra płynie przez Wrocław. Are you saying the Odra River runs through Wrocław? Zobacz, to jest proste. Podmieniliśmy tylko nazwę rzeki i nazwę miasta, a to, że przepływa, mamy już w głowie. To run through. Przechodzić przez albo przepływać, tak? Okay. Question number 3. How long is the Grand Canyon? Are you saying it's 446 kilometers long? Okay. And again, how long? Long. Tutaj to long w odpowiedzi wylądowało na końcu zdania. I chciałam jeszcze zwrócić Twoją uwagę na pisownię słowa kilometry. Specjalnie nie pisałam ich skrótem. My piszemy kilometry, a tutaj metres, tak? Kilometres. Okay. A mówimy kilometers. Tak jakby zamienione są literki w pisowni i na to trzeba zwrócić uwagę. Question number 4. How deep is the Grand Canyon? Are you saying it's 2 kilometers deep? Okay, that was easy. And now, question number 5. What's the name of the glass bridge? Was your answer more or less like this? Its name is Skywalk. To jest najkrótsza odpowiedź, jaka przyszła mi do głowy, żeby móc ją sformułować pełnym zdaniem. Można oczywiście jeszcze pełniejszym zdaniem, tylko nie wiem, czy takie Ci się zmieściło na tych linijkach, bo one nie są za długie. Można było dać taką odpowiedź bardzo full sentence. The name of the glass bridge is Skywalk. Ok? Albo zamiast tego the name of the glass bridge można dać zaimek it i mamy its name is Skywalk. Okay, and number 6. Which water sports can you do there? Are you saying you can go rafting? Okay. And question number 7. How many people visit the Grand Canyon every year? Is your answer more or less like this? About 4 million people. Tutaj to moje zdanie jest takie kulawe. Domyślam się, że Twoje też raczej będzie kulawe, dlatego że strasznie długie byłoby takie zdanie zupełnie bardzo, bardzo pełne. Every year about 4 million people visit the Grand Canyon. Tak? Tak mogłoby brzmieć to zdanie. Chciałam zwrócić Twoją uwagę, że u nas jak chcemy powiedzieć 4 miliony, to słówko miliony dajemy w liczbie mnogiej. W języku angielskim nie.
mówimy 4 million. And now it's time for the last question, the 8th question. Why do you have to take a bottle of water and a hat? Have to to jest ta forma musisz, tak? Tak jak w zasadach sportowych. Why do you have to take a bottle of water and a hat? What's your answer? Are you saying because there's no shade? There was also a possible answer because there's no shade and it's very hot. Yes? And there was also a possible answer because there is a little shade or there isn't shade. Tak, to były takie różne możliwości. Najbardziej korzystne byłoby użycie tutaj słówka cień, tak, to shade, czyli zacienienie. I teraz jakoś to trzeba wyrazić, że tego cienia nie ma, albo zaprzeczając słówku cień, there's no shade, albo zaprzeczając there isn't any shade. Okay, and now I'd like you to work in your notebooks a bit and use your book. Chciałabym teraz, abyś popracował i popracowała troszeczkę w swoim zeszycie, ale zanim do zeszytu przejdziesz, popatrz sobie do książki. I'd like you to look at page 99 of your book. Can you see a green frame vocabulary? Widzisz tą zieloną rameczkę ze słownictwem na górze strony. Things to do on holiday. And here you've got a list of 10 holiday activities you can do. Masz tutaj listę takich 10 rzeczy, które możesz robić podczas wakacji. Some of them appeared in the text about the Grand Canyon. Niektóre z nich pojawiły się w tekście o tym Wielkim Kanionie. Some of them not. I'd like you to start with practicing pronunciation. Chciałabym, żebyś zaczął i zaczęła od tak jakby, wymowy, tak? Poćwiczmy sobie wymowę, żeby nie czytać tego jakoś, nie wiem, w jakimś innym języku, żeby to brzmiało po angielsku. So, I'd like you to read, listen and repeat. Bardzo Cię proszę, przeczytaj sobie pierwszy zwrot do kropeczki. Posłuchaj, jak ja to czytam na głos i powiedz to też głośno, ok? So, visit a museum, visit a gallery. Okay, the next is easy. Go hiking. Okay, the next. See an art exhibition. Exhibition to jest w ogóle wystawa, tak? Exhibit to jest na przykład jak jesteśmy w muzeum i mamy tam różne takie okazy do oglądania, no to właśnie ten okaz taki do oglądania w muzeum pojedynczy to się nazywa exhibit, a exhibition to jest wystawa. See an exhibition. Okay. The next is an easy one. Have a picnic, of course. Ride on an open-top bus. Okay. See a show. It's easy. Eat out in a restaurant. Okay. Go to a fun fair. Do you remember what a fun fair is? Czy pamiętasz to słówko fun fair? Z czym Ci się kojarzy? Aha, coś z zabawą. Fun fair. Wesołe miasteczko. Go to a fun fair. Okay. And before the last one, przedostatnie, go window shopping.
Ok, czym się różni go window shopping od go shopping? No, jeśli nie przyszło Ci nic do głowy, na pewno tutaj to window to znaczy coś z oknem. I to znaczy wystawy sklepowe. I jak mówimy, że go shopping, to znaczy, że mamy konkretną listę zakupów i idziemy kupić coś w konkretnym celu, tak? Na przykład skończył się chleb, idziemy po chleb. We go shopping to buy some bread. A jeżeli po prostu tak się snujemy po shopping mall, czyli takiej uliczce jakby ze sklepami, tak, no to wówczas i tak snujemy się bez konkretnego celu. Oglądamy sobie, a może coś nam wpadnie w oko, to kupimy. To jest właśnie to go window shopping. Tak, czyli pójście na zakupy w celu pooglądania sobie, co by tu można kupić, a nie w celu kupienia czegoś konkretnego. Bo jak idziemy po coś konkretnego, to we go shopping. Okay, and the last one, walk around the park. Okay, so I'd like you now to write down in your notebooks these two activities divided into two categories. Zapisz sobie teraz proszę podzielone na dwie kategorie. Outdoor activities i indoor activities. In these 10 activities you've got 5 you can do outdoor and 5 you can do indoors. Okay? So, pause the recording, the film, and please write down outdoor activities and indoor activities in your notebook, please. Zrób teraz w zeszycie ten podział. Możesz tak jak ja zrobić sobie w kolumnach. Jeśli masz taką małą stronę w zeszycie albo takie litery piszesz, że wiesz, że Ci się nie zmieści, bo niektóre to są takie dość długie wyrażenia, to możesz pisać jedno pod drugim. Ja Ci już mówię od razu, że jest 5 takich i 5 takich, to możesz sobie to zostawić miejsce i pisać, tak? Pause the film and unpause it when you are ready with your answers. Zapauzuj proszę teraz film i odpauzuj go dopiero, gdy będziesz gotowy i gotowa ze swymi odpowiedziami. If you can hear me now, I guess you are ready. And you've got 5 outdoor activities and 5 indoor activities. I'd like you now to check your list if you think the same as me. To sprawdź sobie proszę teraz swoją listę, czy myślisz tak samo jak ja. Let's start with the outdoor activities. Have you got go hiking, have a picnic, ride on an open-top bus? Have you got go to a fun fair and walk around the park? Now, indoor activities. Visit a museum or visit a gallery, see an art exhibition, see a show, eat out in a restaurant, and go window shopping. I'd like you now to tell me if you remember from grade 4, there was one very important outdoor activity that you can do when you go to some interesting city. Jak z klasy 4, czy pamiętasz, jak się nazywa ta czynność, którą się robi, jak się jedzie do miasta jakiegoś interesującego? To co się tam w tym interesującym mieście robi? No właśnie, zwiedzać się. Czy pamiętasz to słówko z 4 klasy? Zwiedzać. Go. Go sightseeing. Go sightseeing. If you don't remember the word, please write it down. Jeśli nie pamiętałeś tego słówka lub nie pamiętałaś, dopisz je proszę do tej listy czynności outdoorowych, dobra? Ono jest bardzo ważne. To jest chyba najważniejsze słówko związane z wakacjami, bo tak naprawdę gdzie nie pojedziemy, to możemy podziwiać widoki, czyli zwiedzać. Go sightseeing. Zwiedzanie to jest taki must know, jeśli chodzi o wakacje. Go sightseeing. Okay.
I'd like you now to do exercise 5. Do it also in your notebooks, please. Bardzo Cię proszę teraz o zrobienie również w zeszycie zadanka 5. Let's read the task together. Przeczytajmy sobie to polecenie razem. What did these people do last summer? Look at the pictures and complete the sentences in your notebook. Czyli trzeba na podstawie obrazków uzupełnić zdania w zeszycie, to jest proste, ale skoncentrujmy się na tym pytaniu. What did these people do last summer? W jakim czasie gramatycznym muszą być te wszystkie nasze zdania, żeby były odpowiedzią na to pytanie? Jeśli mówisz, że w past simple, czyli w tym naszym czasie przeszłym, jedynym jaki znamy, dotyczącym przeszłości, no to masz rację. Określenie, już jak się pojawiło did, no to nam sugeruje, że to jest operator czasu past simple i tak powinno być w past simple odpowiedź. I jeszcze dodatkowo określenie czasu last summer, ostatniego lata. Ostatnie lato to już się skończyło, więc trzeba o tych czynnościach pisać w czasie przeszłym. Mamy więc tutaj dwie trudności. Po pierwsze, trzeba do obrazka dobrać odpowiednią czynność z naszej tej zielonej rameczki, a po drugie, cofnąć czasownik w tej czynności do czasu przeszłego. I tutaj już trzeba się orientować, który będzie regularny, który nieregularny. If you can hear me now, I guess you are ready with your sentences in your notebook. So, read the first sentence, please. Przeczytaj mi proszę na głos pierwsze zdanie. Have you got this family went to a fun fair? Aha, czynność to było go to a fun fair, ale że trzeba to cofnąć do czasu past simple, to go zamieniło nam się na went, tak? Okay, so what about number 2? Read your answer, please. Is your answer Tommy visited a museum? Okay. And number 3. Read it aloud, please. Na głos proszę trójeczkę przeczytaj. Have you got Jane and Mary went window shopping? Okay. Number 4, please. Is it this family had a picnic? Okay. And number 5. Is your answer these people saw a show? Is it John and his dad went hiking? Okay. Phew. That's all for today. To już wszystko na dzisiaj. I'm sorry I asked you for writing. Przepraszam, że prosiłam o pisanie. But sometimes we have to write something in English. Czasem trzeba coś sobie po angielsku napisać. I'd like to say goodbye and see you next time. To żegnamy się i do zobaczenia następnym razem, na następnej lekcji. Bye!